Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Znajdujemy się w tym momencie przed wejściem do Parku Oliwskiego. Zapraszam. Wydawać by się mogło, że Park Oliwski to jeden ze zwykłych, przeciętnych parków, jakich tutaj wiele. Jednakże jest on najstarszym parkiem. Jego początków możemy już doszukiwać się na przełomie XII i XIII wieku, kiedy to tu w pobliżu cystersi założyli opactwo. I już zapewne wtedy powstał przyklasztorny ogród, w którym była wydzielona pewna reprezentacyjna część. Jednakże szczegółów z tak zamierzchłych czasów nie jesteśmy w stanie dzisiaj dokładnie przytoczyć. Obecnie park jest ogromnym obszarem, to ponad 11 hektarów ziemi, na której znajdują się pewne charakterystyczne części, można powiedzieć okręgi, w pewnych stylach. W tamtą stronę, jeżeli pójdziemy, skierujemy się w tamtą stronę, znajdziemy część francuską, zwaną kiedyś częścią barokową. Dalej w głębi za mną znajduje się część chińsko-angielska lub po prostu angielska. Jest także trzecia część, która znajduje się w tamtej części parku, to tak zwany ogród botaniczny. Znajdujemy się w tym momencie we francuskiej części Parku Oliwskiego. Tuż za mną stoi tak zwany Pałac Opatów. Jest to konstrukcja z XVII wieku, jednakże ponad 100 lat później została przebudowana i obecnie jest utrzymana w stylu rokoko. To miejsce, w którym się znajdujemy, jest w głównej mierze zasługą pracy opata Jacka Rybińskiego, który to zaprojektował nową odsłonę Pałacu Opatów, a także tę właśnie francuską część. Od niedawna istnieje możliwość zakupu swojej własnej ławki w Parku Oliwskim. Oprócz swojego własnego miejsca możemy także umieścić na niej tabliczkę z dedykacją. Teraz siedzę na ławce prezydenta miasta Gdańsk, Pawła Adamowicza, który zadedykował tę oto ławkę swojej żonie oraz córkom. Kierując się w stronę angielsko-chińskiej części parku, trafiliśmy tutaj na Potok Oliwski oraz na tak zwaną kaskadę. W tym miejscu w XVI wieku stał jeszcze młyn, który prawdopodobnie produkował dobra dla pobliskiego opactwa. Obecnie jest to świetne miejsce rekreacyjne. Bardzo często i chętnie przychodzą tutaj dzieci, które próbują suchą stopą przejść na drugą stronę potoku. W 1772 roku wraz z pierwszym rozbiorem Polski Oliwa wpadła w ręce Królestwa Pruskiego. Wtedy to opactwo cystersów zaczęło mieć poważne problemy, ponieważ utraciło część swoich ziem, a tym samym dochody. W 1782 roku zmarł opat Jacek Rybiński, który był postacią niezwykle zasłużoną dla tego właśnie miejsca. Król pruski postanowił mianować na stanowisko opata swojego dalekiego kuzyna Karola Hohenzollern-Hechingen. Ten ów pan postanowił rozbudować park i stworzyć nową część. Jest to właśnie ta część, w której się teraz znajdujemy. Jest to tak zwany ogród angielsko-chiński. W celu jego stworzenia ściągnął znakomitego fachowca, pana Salzmana, który był m.in. projektantem ogrodów królewskich w Poczdamie. W tym miejscu znajdziemy wiele altan, wiele zbiorników wodnych, które mają imitować naturalność, a także całą masę drzew i sztucznie usypanych kopców. Kierując się w stronę ogrodu botanicznego, trafiliśmy do alpinarium. Znajduje się ono tuż obok palmiarni. To jest taki duży, dobrze widoczny budynek, który możemy zwiedzać w sezonie letnim i podziwiać piękne rośliny, które znajdują się w środku. Natomiast w alpinarium znajdziemy rośliny, które są charakterystyczne dla obszarów wysokogórskich.
Znajdujemy się w tym momencie w najmłodszej części Parku Oliwskiego. Jest to tak zwany ogród botaniczny. Powstał on w latach 50. Dokładnie tworzono go pomiędzy 52 rokiem a 56. W 1956 roku nadano również parkowi imię Adama Mickiewicza. W Parku Oliwskim ma miejsce wiele wydarzeń kulturalnych, a także festiwali. Jednym z sztandarowych przykładów jest tutaj Mozartiana, która już od 10 lat jest organizowana pod koniec sierpnia. Jest to tak zwany festiwal muzyki mozartowskiej. Innym przykładem wydarzeń kulturalnych jest na przykład parkowanie, kiedy to mamy możliwość podziwiania różnego rodzaju performance'ów i występów artystycznych. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Znajdujemy się w tym momencie na ulicy Długiej, która to praktycznie od wieków towarzyszyła Gdańskowi. Pojawia się w dokumentach miejskich już w XIII wieku, kiedy to jest traktowana jako jedna ulica.